Spotykamy się z księdzem Witoldem Kaweckim tuż po spotkaniu autorskim najnowszej publikacji, dosyć zaskakującej, bo nie klasycznie mówiącej o sztuce, ale mówiącej o sztuce przez podróże do Włoch. Ale zaczniemy od tego, jakie znaczenie mają takie spotkania z czytelnikami podczas targów takich jak Sacro Expo? No, znaczenie mają jakby fundamentalne, powiem szczerze, nie wierzę, że jest autor na tym świecie czy artysta, który tworzy tylko i wyłącznie dla siebie. Jednak tworzymy dla ludzi, jesteśmy z nimi, te relacje, odbiór, a także refleksja, która temu towarzyszy, jest szalenie ważna i inspirująca do powstawania nowych choćby pozycji książkowych albo do zwrócenia uwagi na sposoby i metody trafiania do czytelników, do poruszenia problemów pewnych, które oni także zauważają. Więc ja sobie to ogromnie cenię. Są bardzo ciekawe spotkania, jeśli mam więcej czasu, nie tylko podpisywania, ale i rozmowy, dialogi, wymiana czasem materiałów. To może zauważać także na innych polach. Natomiast zaskakujący tytuł, zaskakująca książka, no tak, ona jest wielowarstwowa. Wydawałoby się, że jest książką o Włoszech, podróże po Włoszech. Jest w całej pełni, naprawdę jest mnóstwo miast i miasteczek, które pokazuje. Ale ta książka jednocześnie jest o kobietach. I nie tylko o malarstwie kobiet, ale też o roli społecznej kobiet, o duchowości kobiet, o psychologii kobiet, o genialności kobiet. Jest ich tu sporo, nie tylko główna bohaterka. Ta książka jest przede wszystkim, by się chciało powiedzieć, o Artemisie Gentileschi, wybitnej malarce włoskiej, która ma swoją osobowość, swoją famę i oczywiście reprezentuje nurt, który się nazywa caravagionizmem, czyli nawiązaniu do słynnego malarza Caravaggia. Ona to jest najlepszym może obliczem Caravaggia spódnicy, czyli kobiety caravagionistki. Wreszcie ta książka też jest o takich połaciach Włoch, jak na przykład słynna szkoła wenecka, Tycjan, Tintoretto, Giorgione, Paolo Veronese i cały szereg innych, których też pokazuje przy okazji tej książki. Ona ma szeroki rozmach, bo jest też kuchnia włoska, są cudowne miejsca, są miejsca rozrywki, dobre wina, no trochę wszystkiego naraz, żeby ludzie też mogli odpocząć czytając tą książkę. To trochę tak jak na targach Sacro Expo, trochę wszystkiego naraz. Ksiądz profesor jest tutaj u nas po raz drugi. Jak ocenia ksiądz wystawę i to, co można na niej zobaczyć? No, robi wrażenie cały gmach i rozmach, można powiedzieć. To, co jest bardzo mile widziane, to jest przestrzenność. Rzadko spotykana, jeżdżę po tych targach, jest duszno i strasznie ciasno. Tutaj widać, że nie brakuje miejsca, świeżego powietrza, ale też i ludzi. Ta różnorodność robi wrażenie od architektury sztuki przez budowę konfesjonałów, przez książki, firmy pielgrzymkowe, telewizję, radia. No tak, tu pokazuje się też oblicze Kościoła, myślę. Sacro Expo, nie? Że ten Kościół funkcjonuje na ziemi, jest instytucją ludzką, że musi funkcjonować, że nie tylko łaska Pana Boga, bo przede wszystkim i duchowość, ale też ona musi mieć jakby obramowanie. Tym obramowaniem jest architektura, sztuka, rzeczy użyteczne, które są produkowane na potrzeby liturgii, etc., etc. No i tutaj to można zobaczyć, jaki to wielki ma rozmach. No ostatecznie mówimy o największej instytucji w historii świata chyba i pierwszej globalnej instytucji, jaką jest i był Kościół. No można powiedzieć, że takie sakrum spotyka się trochę z profaną, czyli z tym, co ludzkie, co dotykane przez nas, tworzone dla Boga i na potrzeby Kościoła, ale też Kościoła jako instytucji, bo nie tylko rozwiązania takie dotyczące sztuki czy wyposażenia Kościoła, ale także zarządzania Kościołem jako instytucją. Tak, i nic w tym złego, że sakrum spotyka się z profaną, bo sakrum musi się spotykać z profaną, żeby to profanum ewangelizować. Albo jeszcze inaczej możemy to określić, przecież Pan Bóg jest Bogiem i sakrum i nie zapominajmy profanum. Profanum też należy do Boga
I dlatego to jest techniczne rozróżnienie sakrum i profanu, żebyśmy mogli łatwiej, definicyjnie czy ogarnąć umysłem naszym zagadnienia. Natomiast sam fakt, że spotykamy się w rzeczywistości jakiejś biznesowej, rzeczywistości rynkowej, rzeczywistości artystycznej czy rękodzieł i zarazem duchowości czy świętości, no to tylko to nabiera jeszcze większego znaczenia. Pan Bóg posługuje się ludźmi i rzeczami nawet, żeby do ludzi przemawiać. Przez to wszystko, co tutaj też jest prezentowane. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić księdza profesora na kolejną edycję targów Sacro Expo i oczywiście wszystkich Państwa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. No tak, na pewno jeszcze nie raz powrócę na Expo do Kielc. Dziękujemy pięknie. Dziękuję pięknie.